Dzień dobry, dzisiaj odcinek specjalny, wyjątkowy, ponieważ mamy gościa, właściwie to my jesteśmy w gościach. Dzisiaj odwiedziliśmy Jacka Kiedo oraz jego warsztat. Cześć Jacku. Cześć Paweł. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrealizować ten odcinek, a to jest pomysł jednego z Was. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do dalszego obejrzenia, ale przed tym kliknijcie jeszcze guziczek subskrybuj, dajcie tam kciuka w górę i jak macie jakieś pytania, to piszcie również komentarze, a już za chwileczkę zaczynamy. No i jesteśmy. Udało nam się przyjechać do Jacka. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy Cię odwiedzić. Jacku, jesteś osobą, o której jest dość dużo w sieci, na grupach gitarowych na Facebooku. Wiele osób zachwyca się Twoimi gitarami, ja zresztą również. Stąd pomysł, żeby z Tobą porozmawiać. Wiele osób ciekawi, co to za człowiek, skąd on się wziął, jak to się w ogóle stało. Proszę, opowiedz nam, skąd nagle Ty zacząłeś robić te gitary, co robiłeś wcześniej? I vice versa, Paweł. Twój kanał też zyskuje. Bardzo gratuluję Ci w ogóle. Fajna robota. Dziękuję, staramy się. Ja nie będę ukrywał, że dzięki temu, że masz fajny kanał, to zgodziłem się, żebyś się tutaj ze mną spotkał. Gitary. W pewnym momencie w domu naliczyłem 18 gitar. O, wiem coś o tym. Zakupowałem kolejne, sprzedawałem i okazało się po jakimś czasie, że frajdą dla mnie jest nie granie na gitarze, tylko posiadanie tej gitary. Po zakupie 2 miesiące radości, prawda, a później poszukiwanie kolejnej, żeby sprawić sobie frajdę. Jestem w niebezpiecznym punkcie w tym momencie właśnie. Tak, dokładnie. Mnóstwo ludzi widzę, mnóstwo, jak tak oglądam fora różne, zdjęcia ludzie wrzucają, ile gitar mają, to tak sobie myślę, że no tak, jesteście na dobrej drodze. Na mnie życie wymusiło to troszkę, bo przez 8 lat prowadziłem studio nagrań i salę prób. Niestety deweloper przyszedł i postanowił na tym terenie zbudować apartamenty, a w związku z tym, że miało to miejsce przed samą pandemią, ciężko było znaleźć coś, jakieś nowe miejsce, w którym można by było hałasować. Później przyszła pandemia, więc w zasadzie tak sobie pomyślałem, spróbuję, prawda? Gitary już robiłem tak naprawdę 2 lata wcześniej zacząłem robić gitary. Pierwsza gitara w ogóle, no to była oczywiście gitara z zestawu Do It Yourself z Thomana. W związku z tym, że miałem salę prób, tam mnóstwo niszczyło się rzeczy, więc Thoman w zasadzie tam nie było miesiąca, żebym czegoś tam nie zamawiał. I jak któregoś dnia sobie pomyślałem, brakowało mi tam parę euro do bezpłatnej przesyłki. Dobra, niech będzie Telecaster, prawda? No i tak to się zaczęło w zasadzie. Podrzucę Ci zdjęcie, bo mam zdjęcie tej pierwszej gitary. Sprzedałem ją znajomemu, jednemu z muzyków, którzy po prostu przychodzili. Bardzo mu się spodobała. Czyli gitara z części z Thomana, ale dopieszczona przez Ciebie po prostu. Tak. Miałem trochę szczęście, bo trafiła mi się taka gitara. Ja ich później kilka zamówiłem, tych gitar. Kilka zrobiłem i zawsze przychodziło ta deska, zawsze przychodziła jakaś taka zupełnie bez wyrazu. A akurat ta pierwsza, która przyszła, była deską, już teraz nie pamiętam, albo z Olchy, albo z Lipy, gdzie ewidentnie po prostu miała piękne słoje. I jak ona przyszła, to ja, taka deska jak deska, no pierwsza moja w życiu, po prostu skąd mogłem wiedzieć. Natomiast jak już to wszystko poskładałem, jak pomalowałem, no to po prostu to był szok, prawda? O wow, a skąd to się tutaj wzięło? Tego tu nie było, prawda? No bo tak działa lakier, tak działa wykończenie. No i miałem trochę szczęście, bo gdyby tak się nie trafiło, no to pewnie mnie to, bo tak szczerze mówiąc te deski później, które przychodziły, takie bardzo do dziś, one takie deski po prostu, z czegoś tam, nie wiem, oni tam nazywają to jakoś, ale takie mahoniopodobne trochę. Jedne lżejsze, drugie ciężkie, prawda? Nie wiem. Dokładnie, to jest loteria, ale raczej tam na wygraną już nie liczę od jakiegoś czasu.
No i tak to się zaczęło w zasadzie. Później jak nas wyprowadzili już, jak musiałem zlikwidować studio i salę prób, trafił się ten warsztat. Koledzy poszukiwali kogoś do współdzielenia. Tak pomyślałem sobie, że to jakiś taki dobry sygnał w zasadzie, a czemu by nie spróbować, prawda? Tak naprawdę nie obiecywałem sobie zbyt wiele po tym. No i czyli miałeś już na dzień dobry jakąś część sprzętów i ułatwiony dostęp do drewna, tak? No bo jak z tym drewnem jest? Dokładnie. Do drewna, ale przede wszystkim do kolegów, którzy tutaj ze mną pracowali, którzy już jakieś doświadczenie z tym drewnem mieli, to nieocenione. Absolutnie Irek, dzięki za wszystkie dobre rady. To po prostu no, człowiek, który już tam w tej stolarce trochę siedział, a to no, niestety to nie są proste rzeczy. Obsługa nawet prostej maszyny jak Kreisega jednak wymaga jakiejś wiedzy. Jak to z tym drewnem, Jacku, jest? Kupujesz je w Polsce, sprowadzasz, jak jest z dostępnością w ogóle takiego drewna, tak jak Olcha czy Machoń, z którego wykonujesz swoje instrumenty? Więc tak, jeśli chodzi o nasze rodzime gatunki, a rodzime, czyli europejskie, prawda, czyli jesion, Olcha, no w zasadzie klon już mniej ten, który u nas występuje, prawda, czyli jawor tak naprawdę, sporo większy jest, sporo mniej sprężysty od klonu kanadyjskiego czy amerykańskiego. To w składach drewna generalnie nie ma problemu, żeby dostać je, prawda? Jest to drewno po suszarni, pewnie jakiś czas u nich leży. Zawsze kupuję na zapas, zawsze. Robię gitary od 5 lat, mam jeden kawałek albo dwa, które od tamtego czasu mam. Ten stos, który tutaj jest, to jest taki mój zasobnik, prawda? Klient zamówi drewno, które tu akurat mam, to je oczywiście wykopiesz. Tak, wykopię. Często sugeruję klientowi, że akurat mam fajne, sezonowane, z przeznaczeniem na gryf na przykład, to bardzo ważne, bo to też nie może być każdy kawałek drewna gryfem, no nie. Natomiast jeśli chodzi o egzotyki i w ogóle fajne kawałki drewna, fajnie jest, bo są ludzie, którzy się tym zajmują. Oni się sami do nas zgłaszają tak naprawdę ze swoją ofertą. Jak tam widzą, że ktoś coś fajnego robi, to po prostu podsyłają to, co tam mają i dzięki temu na przykład ostatnio udało mi się kupić 3 deski z drewna oliwnego. Także będzie fajne 3 gitarki, z tego zrobię. Generalnie nie ma, jeżeli nie ma akurat, to gdzieś tam za 3-4 miesiące to się gdzieś tam pojawia, prawda? No, niestety nie są to tanie rzeczy, ale warto kupować na skład, prawda? Bardzo rzadko się zdarza, żebym po zakupie drewna od razu robił z niego gitarę, prawda? Bardzo. Klient jak zamawia gitarę, między innymi jest to jeden z powodów, dla których dosyć długo musi poczekać, no to jest to, że ja muszę kupić to drewno i ono po prostu musi tutaj postać, no parę miesięcy przynajmniej, koniec, kropka. Czyli prawda? jak ktoś na dzień dobry składał Ciebie zamówienie odnośnie gitary, to jaki ma okres oczekiwania, żeby ten instrument powstał? Z reguły to jest w tej chwili tam 4 miesiące do pół roku, przy czym to nie znaczy, że ja robię pół roku gitarę, no prawda? Gitarę robię tam w miesiąc czasu generalnie ze wszystkim, natomiast po wpłacie zaliczki, no po to między innymi płaci zaliczkę, żebym ja to drewno kupił natychmiast. Rozumiem. Prawda? I po to, żeby ono sobie tutaj leżało. No to jest drewno zawsze po suszarni. W zasadzie mam 4, może 5 dostawców drewna, więc mam pewność, że to jest dobry towar. No, rzadko kiedyś tam się zawodzę. Dobrze, a jak, powiedz mi, w ogóle oceniasz jakość tych gitar, które są w tym momencie na rynku? Tak? Mówimy o tych gitarach typu właśnie za 500, 600 zł, gitary za 2000, za parę tysięcy. Jak się ma Twoja produkcja do tego, co już swoim okiem widzisz w tych marketowych, tych sklepowych gitarach? No wiesz, generalnie gitar za 500 zł to nie biorę do ręki. Natomiast warto mieć świadomość, że wszystkie gitary w tej chwili z takich seryjnych produkcji robione są na cyfrowych maszynach, na CNC. Czyli tak samo gitara za 500 zł, jak i ta za 5000 czy 15 000. Jest robiona na maszynie. To już nie jest ręczne.
wycinanie? No być może w tych customowych, Może tak. tam gdzie robi się jedną sztukę czy dwie, to na pewno jest, chociaż jestem przekonany, że większość produkcji jest jest już wykonywana na maszynach cyfrowych, prawda? No maszyna to maszyna. Jeżeli jest dobrą maszyną, to wycina zawsze równo, więc jakby tutaj wydaje mi się, że ta jakość, kiedy ten kawałek drewna, zanim stanie się gitarą, gryfem, korpusem, schodzi z produkcji, no jest podobna. Tak mi się wydaje. To, co się później, znaczy pewnie i to, co się wcześniej dzieje, prawda, czyli jak to drewno jest tam, skąd ono jest, jak było przechowywane, jak było sezonowane, suszone, czy ogólnie wybrany kawałek drewna, to jest zupełnie co innego. Myślę, że to generalnie, to, co się dzieje przed i to, co się dzieje po tym, kiedy to drewno schodzi z maszyny. No to robi, podejrzewam, gitarę. No to takie jest moje zdanie, no bo z maszyny wychodzi równe. Koniec, kropka, prawda? No, maszyna w zasadzie źle nie zrobi. Jeżeli jest zaprogramowana na dodatek na 1000 sztuk na przykład, no to podejrzewam, że zrobienie prototypu, no to są tygodnie przygotowań. Potem puszczamy maszynę, leci. Prawda? Natomiast to, co później się dzieje, no to moim zdaniem i to, co wcześniej, decyduje o jakości gitary, prawda? Czyli sposób doboru drewna odpowiedniego, odpowiednie wysuszenie tego drewna, czyli warunki, w jakich jest przechowywane, zanim trafi na maszynę, prawda? No tutaj to jest właśnie ta różnica, prawda? Kiedy drewno porządnie wysezonowane, leżące tam, nie wiem, 2 czy 3 lata, 4 lata obstawiam, prawda? Jeżeli przyjąć, że drewno schnie w naturalnych warunkach centymetr rocznie, no to jeżeli mamy deskę 5-centymetrową, no to jakby proste. No, 5 lat we właściwych warunkach właściwie składowana, prawda? No jest to kawałek drewna, który jest przewidywalny, prawda? Oczywiście też musi być odpowiedni ten kawałek drewna, nie mieć splotów, nie mieć jakichś zakrzywień, jakichś wad, które spowodują, że po zmianie naprężeń, które następują przy obróbce drewna, potem się nagle okaże, że mamy zwichrowany gryf, prawda? No to jest ewidentnie to, prawda? To jest ewidentnie to. I później jakość, prawda? Czyli jakość nabicia progów, wykonania, wykończenia cały fretworking. No, cała magia w gitarze, moim zdaniem, jeśli chodzi o jej grywalność, wygodę, no, to jest te 50 cm podstrunnicy, prawda? No to jest oczywiście to. Siodełka po obu stronach. Rozumiem. A jak wygląda kwestia części, prawda? Mostki, elektronika, klucze. Jakich części używasz najczęściej? Co byś na ten temat powiedział? Części najczęściej używam takie, jakie klient zamówi. To jest ważne. To ważne jest, bo jeżeli klienta stać na Schalera, stać go na Gotoha, no to ma. To są świetne części, no niestety nie są to tanie rzeczy, prawda? Kiedy robię gitarę sobie, czyli taką na sprzedaż, która nie jest na zamówienie, no takich części najczęściej nie kupuję, bo po prostu tą gitarę musiałbym wycenić znacznie drożej, prawda? Jeśli chodzi o jakość, są części, które rozumiem, dlaczego są tak drogie. Najczęściej wiąże się to z użytym materiałem do wykonania tej części, jak klucze, mostek. No, klucze i mostek w zasadzie to są dwie kluczowe rzeczy, w których materiał i precyzja wykonania ma decydujące znaczenie, prawda? Natomiast no, umówmy się, no, jeżeli kupuję części Wilkinsona, które najbardziej lubię tak naprawdę, bo tam porównanie budżetu do ceny jest bardzo korzystne, to też działa, prawda? Jakby poniżej tego poziomu nie schodzę. Jeśli chodzi o przetworniki, no to już jest cała historia oczywiście, prawda? No nie kupuję gitar, nie kupuję do gitar, zresztą czasami sami klienci nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Klient mówi, że chciałby, żeby ta gitara brzmiała tak, czy tak, prawda? To mówię wtedy, no proszę sprawdzić ten gitarzysta w tym zespole, na jakiej gra gitarze, na jakie ma przystawki i jakiego pieca używa,
wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jakieś tam podobieństwo brzmienia uzyskasz, prawda? No to proste. Ja też materiał, który ja nagrałem na kanale, w którym porównywałem oryginalnego Seymour Duncana razem z chińskim odpowiednikiem, część osób twierdziła, że brzmi tak samo, część osób twierdziła, że faktycznie są niuanse i za te niuanse właśnie płacimy i tak dalej. Pełna zgoda. Dlatego trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja słyszę to i czy jestem gotowy za to zapłacić. I ja wiem, że wiele tych części pochodzenia chińskiego, bo pamiętajmy, mamy części chińskie strasznej jakości, mamy też części chińskie naprawdę bardzo fajnej jakości. Czasami robią też swoją robotę i są wystarczające, prawda? Bardzo dobrze powiedziałeś. Niuanse, prawda? To jest to, za co płacimy. To jest po prostu proste. Kupuję przetworniki na AliExpress za 120 zł komplet, prawda? One brzmią jak wszystkie przetworniki, które można tam kupić. Koniec, kropka. Jeżeli chcesz coś ekstra, no to musisz po prostu zapłacić. Musisz. I to niestety z reguły jest tak, że ten niuans kosztuje 2-3 razy drożej. No bo skoro ktoś wie, jak go wyciągnąć, no to sobie za to liczy. Gdyby Chińczycy wiedzieli, też pewnie by robili. A nie robią. Widać, nie jest to takie proste, prawda? Jacku, to jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, to pytanie od widza kanału, który napisał tak. Skoro pan Jacek wszystko robi sam, to jak to możliwe, że gitary są tak przystępne? No bo faktycznie kupę pracy wykonujesz tutaj, wycięcie korpusu, gryfu, nabicie progów. To jest naprawdę ogromny zakres pracy. Jakie ty masz do tego podejście? No więc tak. No tak się składa, że ceny sprzedaży ustalają kupujący. Na OLX-ie stoją gitary, owszem, po 1500-1600 zł, no ale stoi też na przykład Telecaster za 3200, którego zrobienie miało właśnie nakierować mnie, czy mogę sprzedawać gitary droższe niż 1500 zł. No ta gitara stoi już 3 miesiące, jest perfekcyjnie zrobiona. Ma świetne wyposażenie, wszystko markowe, super drewno, dobrze wygląda, świetnie gra. Nagrałem demo. Jak ją zrobiłem, ani jedna osoba do mnie nie napisała w sprawie ewentualnego zakupu tej gitary. No sorry, Telecaster, czyli model gitary najbardziej popularny, Oczywiście, prawda? jeden z najbardziej. Na dodatek zrobiłem go nietypowego. Zrobiłem skalę 26 cali, czyli taki, Baryton właściwie. prawie baryton, Mógłby być prawda? barytonem, spokojnie. Więc nie można zarzucić, że jest ta gitara nieoryginalna, prawda? Na super pick-upach, na Seymourach Duncanach Hot Rails, czyli gitara do łojenia. No, masz odpowiedź na swoje pytanie. To nawet nie jest, że oczywiście to się wiąże z tym, że ja jeszcze nie mam marki, że tych gitar jeszcze za mało może zrobiłem, że w Polsce też funkcjonuje taki, nie wiem, czy to jest uzasadnione, mit, że ciężko będzie sprzedać taką gitarę. No, Czy to nawet nie jest mit? Ja sam pamiętam, że jak ja miałem do sprzedania jakąś gitarę lutniczą, nie wiadomo jakiego pochodzenia, to ciężko było określić, czy ją się sprzeda za 5000 czy za 1000 zł, dopóki ktoś, kto się na tym zna, nie weźmie jej do ręki, nie jest w stanie wycenić wartości. A dzisiaj zdjęcie jest, kupujemy, nowa kosztuje, nowy Squier kosztuje 1500, to wolę mieć pewną gitarę dobrej jakości i tak dalej. Myślę, że tutaj jest ten problem. My jedyne co to możemy, chętnie tą gitarę od Ciebie pożyczymy, nagramy materiał, może pomożemy w promocji, bo ja mam gitarę od Ciebie, naprawdę niedrogo mi ją sprzedałeś, sam powiedziałeś, że uczyłeś się na niej lakierowania, więc cena jest przystępna, tam nie ma wybitnych części, prawda? Nie ma. Natomiast powiem, że naprawdę jak wziąłem ją do ręki, to poczułem, że to nie jest gitara, którą bym kupił w sklepie za 1500 czy nawet 2000 zł. Czułem naprawdę gitarę za 3000 zł, mimo że zapłaciłem u Ciebie mniej, ale zapłaciłem za Twój czas pracy tutaj i moim zdaniem to się ceni i to czuć, te 50 cm gryfu, o których wspomniałeś
faktycznie na tej gitarze od Ciebie po prostu czuć. Tam nie ma się do czegokolwiek doczepić. Ten materiał o tej gitarze Jacka jest już na kanale, także jak nie widzieliście, to sobie go zobaczcie. Tak naprawdę no, życzyć Ci, żeby to się wszystko dobrze rozwijało, a sami wiemy, jak jest w sieci. No, zastanówcie się, czy chcecie kupić gitarę, nie wiem, za 1500 robioną w chińskich fabrykach, gdzie jest jakiś wyzysk, czy przez tego człowieka tutaj na miejscu w Warszawie. Ale tak naprawdę co? Jakieś zamówienia są? Ludzie piszą do Ciebie, składają. Czy... Tak, oczywiście jest część klientów, którzy cenią sobie, pewnie to są, którzy cenią sobie oryginalność, prawda? Czyli to są pewnie ci ludzie, którzy już nazbierali 18 gitar, bądź może nie tyle, że ich nazbierali, co już przerzucili ich 18 i kupowanie każdej następnej jest już bardzo przewidywalne, prawda? No bo umówmy się, no Squier, te średnie modele, Epiphone, prawda, no to wszystko jest przewidywalne. To oczywiście to jest zaleta, no prawda? Natomiast dla kogoś, tak jak mnie, tak jak dla mnie, który już kiedy miałem te 18 gitar i stwierdziłem, że no nie jest to dla mnie, nie satysfakcjonuje mnie w zasadzie żadna z tych gitar. I to nie dlatego, że była źle wykonana, czy brzydka, czy coś. Nie. No po prostu moje oczekiwania były inne. Koniec, kropka, prawda? Jak ciekawostkę powiem Ci tak na temat oczekiwań. I jak to się dzieje przy okazji, że te gitary, tak jak na przykład Twoja, mogę sprzedawać, znaczy sprzedaję je po 1500 zł. Otóż, krótka historia. W lutym tego roku, pamiętam, że w lutym to było, bo zaczęła się wojna wtedy na Ukrainie w ten dzień, odezwał się do mnie młody człowiek, który zażyczył sobie konkretną gitarę. Ale nie jakąś gitarę, tylko po prostu konkretną gitarę, prawda? No, oczywiście tam... Kopię, w sensie, żeby wykonać dokładnie, na wzór. żeby wykonać gitarę na wzór. No, oczywiście wszystkie czynności związane, czyli tam drewno, akurat drewno miałem. Właśnie w zasadzie większość rzeczy miałem, tam musiałem tylko dokupić pick-upy. No i jak przyszło do robienia, prawda, robimy. Ja zaczynam od gryfu. Zawsze zaczynam od gryfu. Robię gryf, skończyłem robić gryf, robię korpus, prawda? Bo gryf dla mnie przynajmniej dosyć trudno jest ocenić. Jestem ciągle bardziej gitarzystą niż pewnie stolarzem, czy tam wyrobnikiem stolarskim. Bardzo trudno jest mi ocenić jakby wygodę bez strun, bez gitary, więc zrobiłem korpus, poskładałem to do kupy, wszystko ustawiłem na cacy. No i okazało się, że no, to nie jest generalnie to, czego no, pewnie klient oczekuje, bo wiedziałem, czego oczekuje. Czyli, no dobra, ale korpus mam. Program w CNC mam, robię mała korekta, robię drugi, prawda, gryf. I tak doszedłem do 5. O. Dopiero moim zdaniem 5. gryf spełniał wymagania tego klienta. Każdy z nich był dobry. Każdy z nich wylądował w jakiejś gitarze, również w Twojej. Ja jestem zachwycony z tego gryfu. To właśnie. Ale to też jest odpowiedź troszkę na to, dlaczego udaje mi się sprzedawać tanio. Te gryfy już zrobiłem. Praca już została wykonana, prawda? Te gryfy tak naprawdę dały życie 5 gitarom, z których w zasadzie wszystkie sprzedałem. Ponieważ tam nie było żadnych fuck-upów. Tam to było po prostu, uznałem, że skoro klient zamówił sobie bardzo konkretny, prawda, no to tam no, to nie były niedoskonałości. To było po prostu coś niezgodne z zamówieniem. Coś wspaniałego, tylko akurat nie do tego projektu. Dokładnie tak. I tym sposobem miałem ten gryf, no więc już dorobić korpus, tym bardziej, że każdy z tych gryfów był już oprogowany, progi wyrównane, wypolerowane, nic tylko założyć i zrobić. Także zrobiłem z tego kilka gitar. No i to też jest jakby... To też jest ta wartość. No oczywiście pójdziesz do sklepu. Każdy Squier danego modelu również może się różnić, prawda, wygodą gry, ale tutaj no, się okazało, że no, potrzeba było aż 5 zrobić, żeby ten 5 był rzeczywiście tym, czego nie wiem, czy ten klient przyjąłby 4. Trudno mi powiedzieć. Ja jego nie przyjąłem. Po prostu uznałem, że
że zrobię następny. Czyli opowiedzmy sobie, za 1500 zł u Jacka nie zrobicie customowej gitary na zamówienie. To będą jakieś modele testowe, jakieś takie modele, tak jak nie powiemy z odzysku, bo to nie tak brzmi, ale po prostu z części przeznaczonych, wykonanych gdzieś tam wcześniej. I takie okazje naprawdę uważam, że u Jacka warto wykorzystywać. Większość gitar, które sprzedaję na Elixie, właśnie po niższych cenach, to są prototypy. Jak robi fabryka gitarę, no zanim wdroży ją do produkcji, to tam ileś tych gitar powstaje, prawda? No mnie nie stać na to, żeby było ileś, prawda? Więc najpierw robię w płycie paździerzowej prototyp, prawda? Sprawdzam, czy usytuowanie mostka, pick-upów, menzura, czy wszystko się zgadza. Potem robię drugi ze sklejki. No i trzecia najczęściej już jest właściwą gitarą, prawda? No to się urodziła nowa rzecz, prawda? To nie można od razu na maszynę, no może ktoś tak umie, ja nie umiem, prawda? Może jak ręcznie to robiłem, no to wtedy więcej czasu się poświęca na spasowanie tego wszystkiego, natomiast maszynę puszczasz, prawda? No i w zasadzie już skończył się twój wpływ na to, jak to będzie. Rozumiem. A przynajmniej ograniczył się. A pamiętajcie, że kupując dzisiaj prototyp od Jacka za 1500-2000 zł, co będzie za 20, za 30 lat? Ja dlatego będę tą gitarę trzymał, może to będzie perełka. Nigdy nie wiadomo, jak Jacka droga. Z tym progresem, który zrobiłeś przez te 2 lata od mojej pierwszej gitary, od ciebie do tej drugiej, no to ja naprawdę szczerze wierzę w ciebie. A skoro jesteśmy przy tym, może troszeczkę nas oprowadzisz po tej swojej stolarni, opowiesz, co gdzie robisz, z czego robisz, może pooglądamy sobie jakieś eksponaty twoje tutaj, bardzo mnie interesuje. Zacznijmy od początku. To będzie gitara. Jest to Olcha. U nas. Drzewo rosnące u nas. Tak naprawdę moim zdaniem absolutnie numer 1 wśród gatunków do budowy gitar. Wadę w zasadzie widzę tylko jedną tego drewna, mianowicie nie jest zbyt piękne. Także najczęściej wymaga jakiegoś tam wybarwienia. Natomiast jeśli chodzi o twardość, podatność na obróbkę, stabilność, prawda, super drewno po prostu do korpusów oczywiście. Mówię o drewnie do korpusów, ponieważ do gryfów zupełnie co innego. Tutaj mamy piłę stołową, także cięcia odbywają się tutaj. Na tej pile przycinam do właściwej wielkości. Zapraszam teraz, tutaj mamy wyrówniarkę. Jest to maszyna, na której poziomujemy jeden z dłuższych boków deski, prawda? Czyli żeby ona była z jednej strony płaska. Kiedy już mamy z jednej strony płaską, mamy grubościówkę, którą robimy płaskie obie strony i doprowadzamy do właściwej grubości już. Czyli tutaj nadajemy grubość desce, z której będzie zbudowana gitara. No później klejenie tego, jeżeli tak jak tutaj, to będzie gitara z 2 części, znaczy korpus zbudowany z 2 części. Klejenie i w wyniku tego klejenia mamy taką formatkę. Tu jest akurat jesionowa, przygotowana do budowy kolejnej gitary, najprawdopodobniej. Znajomy mi kształt. Tak, kształt jest tutaj znajomy. A no właśnie, Paweł, tak a propos. Zobacz, co mam tutaj dla Ciebie. Popatrz. Nie mów, że... Tak. To jest po mojej gitarze? Tak jest, to jest właśnie. Zobaczcie, ale numer. Kiedyś czegoś takiego zrobiłeś taki stojak na gitarę, nie? Tak, wiesz co? Świetnie to wyglądało. Tak, wyglądało świetnie, to było nawet dosyć praktyczne, natomiast jakoś zupełnie nie podchwyciło, mimo że sprzedałem chyba 2 czy 3 gitary z takimi jakiegoś tam odzewu. Myślałem, że tutaj nagle zwojuje rynek statywów gitarowych. Chociaż powiem Ci, że kwestia dobrej promocji.
Jak mi zrobisz z tego statyw na gitarę, Okej. słuchaj, pojawi się na kanale, Tak? to Okej. będziesz miał teraz zamówienia na statywy na gitary plus Okej. gitara gratis. A te współrzędne do CNC zostawić? Nie. Nie, dobra. Wspaniale. Czy ja mogę to jako prezent traktować? Tak jest. Nie, muszę zastanowić się rzeczywiście, czy już widzę moją żonę, która widzi, po co ty tego róbcia do domu wnosisz. Dużo miejsca zajmuje. Ale nie, faktycznie jakby to ładnie wykończyć, to nawet jako ładna ozdoba na ścianę, powiem wam szczerze, że z gitary, którą posiadam, to od razu jej wartość skacze dwukrotnie Dokładnie. za te 20 lat, jak już będziesz znany. Postawię to na razie, Jacku, tutaj. Zobacz, mamy tutaj historię gitary. Popatrz. To jest kształt, który zaprojektował klient. Wysłał mi to, no oczywiście dwuwymiarowy, ja to wszystko już przygotowałem. Przyniosę zaraz resztę. Piękny. Co to za drewno? To jest czarna limba, Rewelacyjne. black limba. Okay, teraz Postaramy się wam wrzucić zdjęcie gotowej tej gitary gdzieś tutaj u góry. Mamy zdjęcie gotowej tej gitary gdzieś, Jacku? Nie, ona jeszcze jest niezrobiona, ta gitara. no to... No, chciałeś mieć w trakcie. Ojej. No, ona tutaj służy też troszkę do nauki lakierowania. Tak to schodzi z maszyny. Czarna limba na topie, przy czym ten top taki fajny, grubiutki. Bardzo fajny. Tył to jest wiąz. Pick-upy aktywne będą. Także tak to wygląda. No i mamy gryf do tej gitary. Gryf jest jeszcze bardzo surowy. Aha, bo tutaj jest jeszcze taka fajna przekładka, prawda? Węgę. O tutaj Tak, widać. jest Cieniutka taka, no. żyłka. Czy tam orzecha tam było. A tutaj mamy cieniutką żyłkę. Tu lepiej ją nawet widać na tym. O, nie? właśnie. A w gryfie mamy cieniutką, mamy tu fajnie jest, bo jest tak, podstrunica węgę, jest cieniutka żyłka paduka, pod spodem jest jeszcze dosyć grubsza żyłka węgę, no i pod spodem klon z mahoniem. Świetne. I do tego doklejona scarf joint pod kątem 11 stopni z dębu, główka. Z furnirem na topie z czarnej limby. No, myślę, że ta gitara będzie po prostu, jak już teraz wygląda świetnie, a jak ją skończysz, no to... tak to będzie mniej więcej wyglądać. No. Czy to jakaś znana polska gwiazda? Ten klient? Nie, niestety. Nie. Niestety jeszcze dla żadnej gwiazdy polskiej nie zrobiłem gitary. I tu jest błąd. Powinniście rzucić te wszystkie Fendery i Gibsony i grać w Polsce na gitarach od Polaka. No, tak to będzie wyglądało. Świetnie, bardzo Z fajnie. tym, że to jest prototyp, prawda? To też, żeby nie było. Dobra. Teraz czym go psikałeś? To jest jakieś... Bejca to jest, wiesz co, Bejca po wodna prostu. bejca i żebym uzyskał biały kolor, przykrywając kolor żółty, no to tych warstw tam musi być odpowiednio wiele, prawda? To jest jeden z bodajże 2 bądź 3 takich moich kształtów, które no oczywiście jakby widać, na czym się wzorowałem. Natomiast jest to niepowtarzalny kształt. Nie widziałem jeszcze takiej gitary w tym kształcie, więc jest to taki mój autorski. W każdym razie ten gryf jest do tej gitary. Progi Syntoms 2.9 w trakcie szlifowania przed polerowaniem. O, prawda? Czyli po koronowaniu te krawędzie przede wszystkim tutaj trzeba ładnie zeszlifować, tak żeby to wygodnie tutaj nic nie przeszkadzało w grze. Drewno, tu jest ciekawostka, tutaj mało co widać tego. To jest tak naprawdę istota, dlaczego nie każdy kawałek drewna nadaje się na gryf. Tutaj widać, dlaczego ten kawałek się nadaje na gryf. Mianowicie prościutko Widać właśnie, no. słoje po prostu biegną
prostopadle do podstrunnicy, prawda? No tutaj po prostu nie da się złamać, nie da się, no wygiąć może się da trochę, ale bardzo ciężko by było. W zasadzie drewno idealne na budowę gryfu. Każdy taki kawałek, no, osobiście uważam, że to jest specjalnie kłoda, którą zobaczyłem w składzie drewna i po prostu wybrałem ją na wyłącznie gryfy. Nie robię z tego drewna nic innego. A jak coś się nie nadaje na robienie gryfu czy korpusu, to wtedy się to maluje na czarno i sprzedaje jako Harley Benton czarny. Nie, mamy takie doświadczenie, będziemy robić niedługo na kanale, będziemy zdzierać lakier z czarnego Harley'a Bentona po to, żeby sprawdzić, co tam się tak naprawdę dzieje, bo są teorie na ten temat właśnie, że tak właśnie malując na czarno chcą ukryć wszelkie niedoskonałości. Nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim? Tak, spotkałem się, ale nie chcę o tym opowiadać. To tym bardziej będzie ciekawe doświadczenie. Jacku, a co to za półka ze skarbami tutaj? No to są gryfy, które... Mogę coś wyciągnąć? Oczywiście, każdy. No tak, to są gryfy generalnie, które mają jakieś mankamenty, które może niekoniecznie dyskwalifikują je do bycia gitarami, ale to raczej no, czekają na moment, kiedy coś tam się przydarzy. Tu jest... Tak, to jest... Tak, wyciągnąć go? Tak, to jest... Tutaj jest najlepszy przykład, kiedy zbyt głęboko zanurzymy w gryfie pręt do regulacji, a później staramy się z niego zrobić cieniutki gryf. No to on w efekcie gdzieś tutaj zacznie wychodzić. To jest jakaś szpachla, tak? Czy Dokładnie, tu jest szpachla, znaczy najpierw zakleiłem to klejem cyjanoakrylowym, później to zaszpachlowałem. Być może, nie wiem. No, czarny matowy kolor i nikt nie zauważy. nie. Znaczy tak, na pewno pójdzie czarny kolor na to, natomiast czy to pójdzie kiedykolwiek, nie wydaje mi się. Szczerze mówiąc, to była takie ćwiczenie co można, prawda? To sama historia tutaj. Tutaj był taki customowy gryf. Tutaj no, paręset złotych poszło, prawda? Bo jest piękna hebanowa podstrunnica. Rzeczywiście. I właśnie tu jest polakierowany, prawda? Tak, tu jest właśnie dobry przykład tego, że no nie, ja sprawdziłem, że można. O, tutaj jest to. Aha. Dokładnie, to jest to. To jest dokładnie to. No nie widać. Można, sprawdziłem. No niestety nie zdecydowałem, żeby to poszło do klienta. Zrobiłem dla klienta po prostu drugi gryf. Sam robiłeś? Tak, dokładnie. To jest podświetlane na dodatek. O. No nie, Tam są LEDy, no. podświetlane LEDy. Takie cuda też Jacek robi. No, Tak. Także to trzeba było zrobić jeszcze raz. A ten... Jacek, następną gitarę, jaką od Ciebie zamówię, dasz mi z którymś z tych gryfów, mi to nie przeszkadza, a ja zapłacę parę ładnych stów. Proszę Cię, tylko że tutaj P by musiało być, prawda? M, no to M by trzeba było. Tutaj masz... To będzie prezent dla mojej córki na urodziny, Marta. Barytonowy. Baryton. 27 cali, tak. To jak na różowo pomalujesz, to przejdzie w domu. Właśnie, Tak, czyli tutaj, co? Tutaj akurat, ten jest gryf akurat bardzo dobry, tutaj się nic nie działo, natomiast tutaj był taki test po prostu robienia wycinanek na CNC, prawda? To jest zalane żywicą, jakiś taki symbol wikingów, prawda? Bardzo ładny. Tak, wyszło fajnie. Jak ktoś chce, zapraszam, mogę skończyć, zrobić z tego gitarę. Czyli bo jak tutaj... ktoś będzie chciał napis Coca-Cola albo wyjdziesz za mnie, to... O tak, prędzej tak. Jacku, tak naprawdę mamy tutaj właściwie Twoją historię Twojej edukacji, właściwie Twojego nabierania doświadczenia, no bo jeżeli się mylę, to proszę powiedz, nie popraw mnie. 100%. Więcej historycznych egzemplarzy na śmietniku, co prawda, spoczywa, ale... Na którym? Jedziemy. Ale część rzeczywiście ku przestrodze samemu sobie zostawiam, żeby po prostu, jak tutaj patrzę na to... Mogę tutaj? Mogę? To żeby... To jest akurat nie, to jest gitara, którą robi sobie mój syn, natomiast tutaj... No to jest po prostu, ten korpus jest wyrazem mojej niekompetencji. No nie, co ty mówisz? To przecież to jest dzieło sztuki.
Tak, na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, natomiast poświęciłem, żeby zamaskować te niedoróbki, poświęciłem tak dużo pracy, że aż się boję, jakby ktoś to odkrył, to no nie mogę. Słuchajcie, no kto by z was chciał mieć taką gitarę? Mockingbird. Napiszcie w komentarzu, no po prostu rewelacja. No więc już pokazuję. Po pierwsze, top miał być oczywiście monolitem palisandrowym, klejonym z 3 kawałków. 1, 2, 3, prawda? No niestety klejenie się nie udało. Tutaj dziury jakieś powstały, więc wyfrezowałem otwory, zalałem żywicą, żeby udawało, że tak miało być. Wytniemy to i powiemy wam wszystkim, że tak miało być. Jacek, ale tak naprawdę tak jak w muzyce, w improwizacji, każdy źle zagrany dźwięk może być po prostu nowym rozwiązaniem, więc najlepsze pomysły się zawsze tworzyło na błędach. Dokładnie tak. I to jest Pełna zgoda, rzeczywiście kilka super pomysłów. Niestety w tej chwili do głowy mi nie przychodzą natomiast na pewno urodziły się właśnie z potrzeby zamaskowania czegoś, co przed chwilą zepsułem, prawda? I to jest, jest okej, jest to kreatywne, jest to nawet zgodne z moim charakterem tak naprawdę. Czyli poprawiania czegoś, co się... Znaczy, ulepszania czegoś, tak bym powiedział, bo niekoniecznie tego, co się zepsuło, prawda? Jacku, masz jakieś inspiracje? Jest jakiś lutnik na świecie, w którym się najbardziej inspirujesz? Uczysz się od niego, czy tam, nie wiem, oglądasz jego dzieła? Tak, wiesz co, jest kilku lutników, natomiast jeśli chodzi o estetykę wykonania, w ogóle o pomysłowość, no to Stonewolf Guitars ze Zjednoczonego Królestwa. No to jest taki dla mnie totalny lutnik, który w ogóle się nie ogląda na trendy, robi po prostu swoje. Co roku publikuje świetny post. Na koniec roku pokazuje wszystkie gitary, jakie zrobił przez rok. Robi ich z reguły około 10 rocznie, tych gitar. I chyba z tego dobrze żyje, więc podejrzewam, że ceny tych gitar też są adekwatne do ich przynajmniej wyglądu. W ręku nie trzymałem nigdy, natomiast jeśli chodzi o estetykę wykonania lutniczych gitar, generalnie oprócz swoich, może tylko lutnika trzymałem w ręku. Bardzo solidna, bardzo fajna gitara. Bardzo mi odpowiadał. Ale powiem Ci, że jak patrzę na to chociażby, czy na ten korpus, to właściwie tak trochę do tego Stonewolfa lekko jest to podobne. Tak? No, że to jest ta droga. Wiadomo, oni robią bardzo specyficzne kształty, właściwie absolutnie wyjątkowe. To nie ma nic wspólnego z Gibsonami i Stratocasterami. I moim zdaniem to jest może wtedy droga. No tak, na pewno. Natomiast jego użycie żywicy to po prostu dla mnie jest mistrzostwo świata. To już wychodzi poza jakby ramy tylko i wyłącznie jakiegoś instrumentu, prawda? To jest coś, nie wiem, może dzieło sztuki, to tak, dla mnie to jest absolutnie dzieło sztuki, bo powstaje w pojedynczych egzemplarzach. Poza tym gościu się nie boi eksperymentować. Zrobił gryf cały na przykład z żywicy epoksydowej. Też zaskakujące rozwiązanie, też to jakoś mu tam fajnie wyszło. I generalnie jakby moją ideą jest oczywiście oprócz tego, żeby mieć dobrze grający instrument, po prostu coś, co cieszy oko, prawda? To jest coś, co bym chciał zrobić. Niestety, niestety, rozumiem też, Paweł, chodzisz na koncerty, prawda? Byłem ostatnio na koncercie takiej polskiej, bardzo znanej wokalistki, w zespole której gra świetny polski gitarzysta. Na trzecim planie był, obok perkusisty, prawda? On nie może stanąć z gitarą ze Stonewolf Guitars, choćby go było stać na nią, choćby jemu się bardzo podobała, bo by niestety odciągał uwagę od tego, co na scenie jest najważniejsze. Więc on musi wyjść z czarną gitarą, prawda, Stratocasterem najprawdopodobniej, i się wtopić, bo i tak jest. Po prostu ludzie, którzy kupują od nas gitary, to są ludzie, którzy szukają też pewnej ozdoby, prawda? Mają fajny, nie wiem, salon, może studio, prawda?
może gdzieś tam jakiś taki kącik, w którym realizują te swoje pasje i tam chcą postawić coś, co wygląda ładnie. No oczywiście fajnie jest, jak też jest wygodna gitara, dobrze gra i tak dalej, to podstawa. Natomiast no tak naprawdę ja na przykład no nie mam ani jednej czarnej gitary. Ja chyba też w tym momencie No właśnie, nie mam. prawda? Ale tak jak mówisz, to jest też potrzeba. Ktoś zadzwoni do ciebie i chce taką kopię Stratocastera, chce mieć klasyczny kształt, ktoś chce coś bardziej finezyjnego i to jesteś w stanie wszystko właściwie zrobić. Czy generalnie to jest tak, że im bardziej zakręcony projekt, tym chętniej do niego podchodzę, prawda? No muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem intencji ludzi, którzy proszą mnie o skopiowanie jakiegoś modelu, który po prostu mają od ręki w sklepie, może iść, sprawdzić jak to brzmi, prawda, nie kombinować. No to jest znaczy nie rozumiem tego. Znaczy może chcą wspomóc po prostu, To chcą jest mieć super. gitarę robioną ręcznie, prawda? Ja to oczywiście szanuję, ja to jest świetne. nie odmawiam, prawda? Natomiast no po prostu też do końca logiki w tym nie widzę takiej, no jeżeli chcesz mieć coś, co brzmi jak, a jest to w sklepie dostępne, no to czemu z tego nie skorzystać, prawda? To tak jakby poprosić malarza, żeby namalował kopię Monalizy zamiast nowe dzieło, prawda? Dokładnie tak. No i choćby on nawet lepiej namalował tą Monalizę, piękniej, nie wiem, w 3D czy coś, no, to to dalej jest tylko kopia i koniec, kropka. Jest jeszcze jedno pytanie od widza, potem znowu zapomnę. Czy kiedykolwiek brałeś się za gitarę akustyczną? Nie, absolutnie. Osobiście uważam, że lutnik to jest określenie człowieka, który wykonuje akustyczne instrumenty. Z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich ludzi, którzy robią elektryczne gitary, no, natomiast to już jest wyższa szkoła jazdy według mnie, prawda? Poza tym za każdym razem, kiedy jestem w sklepie muzycznym i widzę ceny gitar akustycznych, to po prostu nie wiem, jak miałbym się z nakładem pracy, który poświęciłbym na zbudowanie takiej gitary, odnaleźć się w tym budżecie. No po prostu nie rozumiem tego, prawda? A inna rzecz, że też nie do końca jakby lubię grać na gitarze akustycznej. Nie potrafię też, może potrafię ocenić, która ładnie brzmi i tak dalej. Natomiast to nie jest moja pasja, więc tu nie ma opcji. Na pewno nie. Może jakieś tam takie z komorami rezonansowymi elektryki, prawda? To prędzej. To prędzej, po to, żeby to jakoś ładnie akustycznie ta decha zabrzmiała. Natomiast tam zupełnie mnie to nie kręci, ale tak przy okazji właśnie tam jest ciekawy temat właśnie brzmień drewna, prawda, w gitarach akustycznych, czyli coś, co przejęła mitologia oparta wokół właściwości drewna w instrumentach elektrycznych, prawda. Czyli taki na przykład świerk, który jest podstawowym budulcem tej płyty wierzchniej w gitarach akustycznych. No nie wiem, jakoś skoro jest taki super, to dlaczego nikt nie buduje gitar elektrycznych ze świerku, prawda? No to tylko taki mały trend. Pokazujesz się w sieci, pokazujesz zdjęcia swoich gitar, firmy. Wiadomo, jak w dzisiejszych czasach jest. Czy spotkałeś się już z jakimś hejtem, z jakimiś negatywnymi komentarzami? Jak to wygląda u Ciebie? Jakie masz do tego też podejście? Nie. Generalnie nie spotykam się. Oczywiście zdarzają się osoby, którym się nie podoba to, co robię. No to normalne. Mają pełne prawo. Natomiast generalnie nie jestem osobą jakąś tam, która jakieś kontrowersyjne tezy wygłasza, które mogłyby w jakiś sposób prowokować do takich zachowań. No a etatowych hejterów po prostu omijam. No i już nie mam jakby z tym problemów, prawda? Staram się wypowiadać tylko na tematy, na których się znam. Najczęściej nawet na te się nie wypowiadam, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto wie lepiej, więc po co prowokować. A masz jakieś plany odnośnie rozwoju dalszego, przyszłości marki Kiedo Guitars? Marzenia? Przede wszystkim jestem cały czas w szoku, że to jakoś mi idzie.
Na razie ciągle się uczę. Uważam, że jestem gdzieś w połowie drogi do tego, żeby zbudować tę właściwą gitarę. Jestem, znaczy może troszkę nawet dalej niż w połowie, więc jakby no, chciałbym przestać sprzedawać gitary po 1500, prawda? To jest jakby taki cel nadrzędny. To jakby to pociąga za sobą bardzo wiele czynników. Mam kilka, a nie wymienię z grzeczności marek tych firm, które zajmują się budową innych instrumentów niż gitary, których rozwój śledziłem w sieci. Żadna z tych firm w tej chwili nie sprzedaje swoich instrumentów w Polsce. Także to jest mój cel. Znaczy nie za 1500, prawda? Euro. Tak. W euro jest ok. Generalnie to jest mój cel. No po prostu jakoś tam gdzieś to tam musi mieć oczywiście swój koniec, taka promocyjna wyprzedaż, prawda? Jak już uznam, że umiem robić gitarę, której się nie będę wstydził sprzedać za no właśnie, za 2000 euro, prawda? Czy 3000 euro. Znaczy nie wstydzę się i generalnie tych, co sprzedaję po 1,5, to żeby nie było, prawda? No ale sprzedaję je po 1500 złotych, a nie 2000 euro, więc w jaki sposób jest to również ocena jakości mojej pracy, prawda? No inaczej się po prostu nie da. To jest jakieś takie koło zamknięte. Wiesz co, ale to myślę, że w każdej działalności gdzieś tak na początku jest, że na początku dokładamy do interesu trochę, żeby to rozkręcić. Sam pamiętam nieraz grałem koncerty, gdzie trzeba było samemu ten koncert zagrać, żeby się pokazać, prawda? Zagrało się kiedyś za mniejsze kwoty, teraz gdzieś tam za większe i myślę, że każdy usługodawca, każdy artysta gdzieś od tego musi zacząć. Natomiast ja uważam, że masz niesamowite masz możliwości do tego, a twój zapał i zaangażowanie i to jeszcze w tym pomaga. A sami widzicie, jakie świetne gitary Jacek jest w stanie zrobić. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy przed nami. Myślę, że o tych bajerach LEDy i tak dalej gdzieś tam możesz bardziej podskoczyć, bo na to też mogą się zdarzyć tak myślisz? klienci. Tak, dokładnie. No. Aha, osobiście akurat jestem, o ile żywicę epoksydową w budowie bardzo lubię, bardzo, prawda? To jest takie bliskie mojemu słowiańskiemu poczuciu estetyki. No to już te świecidełka to już takie za bardzo na wschód, prawda? Jacku, a jeszcze jedno takie pytanie na szybko. Jak wygląda kwestia praw autorskich? Wiadomo, my mówimy, że to jest Telecaster, to jest Stratocaster, ale to nie są gitary, nie możemy ich tak nazwać, ponieważ mamy, prawda, prawa autorskie, czy jak to tam się nazywa? To słowo. Prawa do... Patent, tak? Tak. Patent, prawda? Tak. Nie, nawet jak Harley'e, Bentony czy coś robimy a la Telecaster, to jest inny radius, troszeczkę gdzieś inne wcięcie. Jak to wygląda tutaj u Ciebie? Ja myślę, że w przypadku takich kultowych marek, prawda, czy modeli jak Telecaster, Stratocaster, no to myślę, że też do momentu, kiedy produkujesz jakieś jeden, dwa egzemplarze dla kogoś, które i tak w jakiś sposób zawsze się tam różnią, to myślę, że tam Fender chyba nie będzie miał o to problemu. Nie słyszałem w każdym razie takich historii. Natomiast mi się przydarzyła osobiście taka historia. Mianowicie klient zamówił gitarę marki, której nawet nie znałem. Znaczy wzorowaną na marce. Przysłał mi zdjęcie tej gitary. Nie znałem nawet wcześniej tej marki. Jest to amerykańska marka, o czym się przekonałem znacznie później. No zamówił, no to robimy, prawda? No robię jedną sztukę. Zrobiłem z modyfikacjami, które sobie tam klient zażyczył, więc ona nie była tak naprawdę kopią 1:1. Na dodatek była to gitara barytonowa o skali, której tamten producent nie produkował. I po skończeniu świetnie wyszła gitara, kapitalnie. Po skończeniu, kiedy zaprezentowałem ją na moim profilu na Facebooku,
odezwał się jeden z polskich internautów, zarzucając mi kradzież, prawda? No okej. No i że on to zgłasza jakby ten przypadek do producenta. No co miałem zrobić? Usunąłem posty, miałem nagrane demo, usunąłem nagrane demo. W międzyczasie napisał do mnie właściciel tej firmy, że mają ochronę swoich towarów. Nie wiem, jak to się nazywa, już niestety nie pamiętam tej rozmowy, tej korespondencji. Znaczy mam ją gdzieś tam. W każdym razie nie życzył sobie, żeby jakby zarabiać na jego wzornictwie, prawda? Okej, no przecież ja nie mam z tym problemu. Tak naprawdę to nie o to chodziło. No i zrobiłeś to nieświadomie przecież. Tak, raz, że zrobiłem to nieświadomie, dwa, to tak naprawdę gdyby jego gitarę i tą gitarę położyć obok siebie, no to tylko ogólne podobieństwo by było takie mniej więcej jak Super Stratocaster do Stratocastera, prawda? No są podobne te gitary generalnie, prawda? No tutaj może trochę więcej, aczkolwiek kształt główki na przykład był zupełnie zmieniony. Dobry prawnik i może byś się na pewno z tego wybronił. Tak, no ale po co robić, po co... Zamieszanie, tak, stres i no tak więc właśnie dalej. o to chodzi, a jeszcze prowokować jakieś w internecie niemiłe sytuacje. Jakoś nie widzę, żeby ktoś tam się czepiał. Jest nawet przecież forum, super ogólnoświatowe forum telekasterowców, do którego mam przyjemność należeć i tam się ludzie dzielą tymi telekasterami kilkadziennie, prawda? Każdy sobie tam gdzieś dłubie te telekastery. Jakoś nie słyszę, żeby Fender tam wszystkich ścigał po sądach, prawda? Ja myślę, że po prostu twoja gitara była lepiej wykonana i zrobiona jak oryginał i to zaważyło o tym, że się wystraszyli. To znaczy nie, żeby to uczciwie od razu powiem, korespondencja z tym człowiekiem była bardzo sympatyczna. Nie było żadnych gruźb, tylko zwyczajna prośba, żeby Aha, po prostu, no to fajnie. żeby To to jest usunąć. Pochwalił jakby moje pomysły na gitarę, to co jak robię, pewnie sobie tam obejrzał. Także to okej, wszystko to grzecznie, w każdym razie nie nazwał mnie złodziejem, tak jak ten polski internauta, więc jakoś nie miał z tym problemów, prawda? Jeszcze raz poniekąd sobie tak myślę, że dzięki temu postowi parę osób się o istnieniu tej firmy dowiedziało. W Polsce to już jakby... O to chodziło. No i to taka historia. Tu jest pierwsza gitara, pierwsza gitara z Floyd Rose'em, którą udało mi się zbudować. Wczoraj tak naprawdę ją skończyłem. O, to... 7-strunowa. O kurde. Tak to wygląda. Prawdziwy biały szatan. Jest to gitara całkowicie zaprojektowana przez klienta. Prawda? Ja tutaj tylko byłem jego wykonawcą. Nie no, to jest gitara, Jacku, za 2000 euro, no. Jak nic, no. To znaczy tak, to z uwagi na części użyte w budowie tej gitary, rzeczywiście ona tyle kosztuje, prawda? Przy czym ja tylko to wykonałem w budżecie zbliżonym do tego, którym robię pozostałe gitary. Także tak to rzeczywiście coś tam koło 1000, tam pewnie 500 euro ta gitara wyjdzie. W zasadzie najlepszy światowy osprzęt, jaki się dało, prawda? Klucze to są blokowane hipshoty, genialne, absolutnie genialne. Oryginalny mostek Floyd Rose do 7-strunowej gitary, bardzo drogi. No domyślam się. Prawda? Na pick-up czekaliśmy 9 miesięcy, bo jakoś z Ameryki nam Di Marzio nie dostarczało, a miał być biały ze złotym. No i tak to wygląda. Pierwszy Floyd, naprawdę sporo zabawy było. Ze 3 prototypy jeszcze. Dobry moment. Jak wygląda drugi prototyp pewnie. Zanim się zrobi taką gitarę, no to powstają takie ze 2-3 takie, prawda? Z płyty paździerzowej. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę Ci prototyp Twojej gitary, bo widzę, że jeszcze też... A nie, to nie Twoje. Nie,
to jest tej gitary prototyp. Słuchaj, to jeszcze trochę i będziesz robił, możesz to przeznaczyć i robić gitary jak Dan Elektro. A, tak. No, wygląda to rewelacyjnie, w ogóle strasznie kosmicznie i czy to jest najbardziej zwariowany pomysł, który realizowałeś dla kogoś? Prawie. Najbardziej uważam zwariowanym pomysłem, jaki zrealizowałem, to nie była gitara na zamówienie, tylko gitara zrobiona na prima aprilis 1 kwietnia. Prawda? To taki kamyczek do ogródka wszystkich, którzy uważają, że drewno ma znaczny czy jakikolwiek udział w brzmieniu gitary, prawda? Więc zbudowałem gitarę po prostu z tego, co można było kupić w Castoramie. Czy z jakiejś płyty paździerzowej, coś takiego? Dokładnie. Płyta paździerzowa, 18 czy tam 16 mm, naklejona na taką sosnę, również z marketu budowlanego. Gryf gryf to był ten jeden z 5 właśnie, tam użyty. I muszę Ci powiedzieć ciekawostkę. To wyszła gitara fantastycznie pod względem akustycznym. Z płyty paździerzowej. Tak. Do gry na gitarze, gram na gitarze od 14 roku życia. Z przerwą na wychowanie dzieci, no i zarobienie na mieszkanie i takie rzeczy. Kiedy wróciłem do grania na gitarze w 2007 roku, zamówiłem sobie majoneza. Gitarę, no wówczas taką już dosyć drogą, prawda? No i kiedy już przyszła ta gitara, to z moim wówczas 16-letnim synem tak ocenialiśmy ją, prawda, że ona taka wspaniała i tak wspaniale rezonuje, prawda, na sucho. Jak się jej nie podłączy do pieca, to tak świetnie brzmi. No to muszę Ci powiedzieć, że ta gitara z płyty paździerzowej rezonowała 2 razy lepiej niż ten Majo i nie będę ukrywał, że było to powodem, dla którego zdecydowałem się nagrać film porównujący te dwie gitary. Jest na moim kanale. Niech tam już słuchacze ocenią, czy płyta paździerzowa brzmi lepiej, czy gorzej. W każdym razie na dziś porównanie jest, ta gitara została sprzedana natychmiast, prawda? Znalazł się kupiec na tą gitarę z paździerza. Sprzedałem ją za 1000 zł. Czyli mamy porównanie gitary za 1000 zł z gitarą Setius ile dzisiaj? 12 000, prawda? Gdzieś kosztuje. Z gitarą za 12 000. Nie mnie Sędziom zobaczymy i podlinkujemy Wam to na pewno też. Dzięki. No to taka była najbardziej nieprawdopodobne, to było szok dla mnie, jak ta gitara po prostu na sucho, po prostu czuć ją było jak cała wibruje. Ale to był pomysł Twój, nie od klienta, tak? Tak, to był zdecydowanie mój. inwencja. Znaczy to miał być, tak, skoro miałem już ten gryf, być może to był nawet ten pierwszy gryf, którego nie zaakceptowałem do tego projektu. To tak sobie pomyślałem, że właściwie dobrze, a tutaj taka płyta paździerzowa stała tutaj, ta płyta stała tu przy drzwiach i ja codziennie na nią patrzyłem i codziennie nie mogłem się po prostu nadziwić, jak ona jest piękna ta płyta, prawda? Mój taka ładna płyta, po prostu jakby z niej zrobić gitarę. No i jak już tam troszeczkę złapałem doświadczeń z budową, z użyciem żywicy epoksydowej, no to zalałem to, wszystko to wyszło fantastycznie. Klient bardzo zadowolony, który zdecydował się na kupno takiej gitary. Także na 1 kwietnia 2023 należy się spodziewać kolejnego. Modelu. Z chęcią go zobaczę. Tak, może Ci nawet, Paweł, wyślę po prostu. O, nagramy, na 1 kwietnia nagrywamy test gitary Kiedo z paździerza. Z paździerza zrobiony, Dokładnie. tak jest. A to jest, Jacku, to cudo? 26-calowy Telecaster. Z korpus orzecha amerykańskiego. Ciężki. Tak, ciężkie to jest. Gryf Nie na wesela. mahoniowy z podwójnym scarf joint. To też taki eksperyment był, prawda? Rzeczywiście, wspaniały.
blokowane klucze i to widzę nie jakieś byle jakie. Tak, a klucze założyłem akurat chińskie, tylko i wyłącznie dlatego, żeby troszkę zejść z sceny, prawda? Nie, to są klucze... Jakie chińskie? Napisane professional. Tak, nie. tak. No. No, napis professional jest, tak. Oryginalnie to są które? Seymory? Hot Railsy. To takie high-gainowe, prawda? No to przystawki No, tysiaka kosztują już na dzień dobry w tej gitarze. 1100 chyba w tej chwili, W tak. tej chwili, nie? Dokładnie, no. Powiem Ci, że... Mostek jest gotocha z wypasionymi gotochowymi siodełkami. Także to jest Rozłączałeś cewki tutaj też? Też widzę. Tak. No nie, no słuchajcie. To co? Może jest szansa, żebyśmy coś spróbowali zagrać? No dobra, spróbujmy. Spróbujemy sobie coś zagrać? No i na sam koniec coś tam Wam z Jackiem zagramy. Nie ćwiczyliśmy, nie próbowaliśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie widać, jak nam po czole leci, ale komfort gry jest po prostu bardzo uciążliwy. Jest mokro, ale bardzo Wam dziękujemy za to nagranie. Dziękujemy Jackowi, że mogliśmy do niego przyjechać. Ten materiał nie był sponsorowany, nikt nikomu tutaj nie płacił. Musieliśmy za własne pieniądze wlać paliwo i tutaj do Jacka przyjechać na jego zaproszenie, ponieważ chcieliśmy się z nim spotkać, porozmawiać, zobaczyć jego warsztat i to jest dla nas w tym momencie ważne. Także zabraliśmy Was w tę oto podróż tutaj do Warszawy, do Jacka Kiedo, do Kiedo Guitars. Zobaczyliśmy, jak produkuje gitary. Fantastycznie z nim porozmawialiśmy. Także Jacku, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że to nie jedyny moment, kiedy te gitary na kanale się pojawią. Dzięki wielkie. Polecam się. Stay tuned. Jak będę głupie miny robił czy coś, to powiedz. Dobra, Nie, to no, powtórzymy. głupie miny to są, wiesz, wyznaczniki tego kanału. Tak jest. Mam taki. Będziesz się bawił nimi. Dokładnie, mam Ale Paweł też cały czas poprawiał. Ja też. Ja tak. Ja tam pitoliłem strasznie, ale no A cóż. ja na tej 7 człowieku, ja tu nie wiem gdzie co mam w ogóle. Jeszcze w A sobie wymyśliłem go, kurde.